Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Zapraszam Was na kolejną aktualizację mojego Project Pen, czyli projektu, w którym zużywam kolorówkę. I powiem Wam tak, to był dziwny miesiąc. Zapraszam do oglądania. Dlaczego to był dziwny miesiąc? Dlatego, że po pierwsze dosyć mało się malowałam i nawet zastanawiałam się, czy jest w ogóle sens nagrywać aktualizację, jak nie będzie zbyt spektakularna, ale pomyślałam sobie, no właśnie, że nie musi być spektakularna, żeby nagrać aktualizację. Szczególnie, że no, zawsze mi piszecie, że to jest takie super motywujące, jak widzicie, jak mi idzie i tak dalej. I tak pomyślałam, że jak pokażę Wam, ile zużyłam, to Was wcale nie zmotywuje, ale to też nie o to chodzi. Po prostu no, jesteśmy ludźmi, więc czasem się malujemy więcej, czasami się malujemy mniej. I w tym miesiącu było trochę mniej. Niemniej jakieś tam postępy są i kilka, można powiedzieć denek, ale nie do końca, bo to nie są do końca zużyte produkty. Po kolei. Tylko uczcimy minutą ciszy ten piękny makijaż. Więc zacznijmy od tych takich, no powiedzmy, że denek. No to pierwsza rzecz może nie była w projekcie, ale już czas na tą gąbeczkę, bo zobaczcie, jak ona mi mocno pękła. I ostatnio próbowałam tą gąbeczkę umyć i po prostu użyć ponownie. I jak ją umyłam, to bardzo długo wysychało mi właśnie to zagłębienie tutaj w środku. I stwierdziłam, że no to ja chyba nie chcę już używać takiej gąbeczki, którą ciężko domyć, którą ciężko dosuszyć. Więc już zrobiłam ostatni makijaż i nawet jej już nie prałam, więc pierwsze powiedzmy denko, czyli gąbeczka z Glam Shopu walentynkowa. No i teraz rzeczy z projektu. Pierwszą rzeczą, która wpadła do tego denka, może nie róbmy takich już symboli, bo już są strasznie przestarzałe, czyli maskara Stars from the Stars, Out of this World Volume Mascara. I ta maskara może dlatego, że przez jakiś czas leżała, bo ja ją otworzyłam jakiś tam czas temu, poużywałam trochę, odłożyłam i teraz wzięłam ponownie i miałam wrażenie, że poużywałam może kilkanaście razy i już no nie chciała mi się ta maskara nakładać. Tak jakby się, nie wiem, już wysuszyła czy zużyła, ciężko mi powiedzieć. Irytowało mnie już nakładanie tej maskary, więc nie jestem pewna, czy ją tak zużyłam, że po prostu mi już tak, wiecie, wyschła za bardzo i 40 razy trzeba było po prostu te rzęsy tuszować, żeby się dotuszowały, bo to generalnie był naprawdę fajny tusz, więc nie narzekam na niego, ale może właśnie przez ten czas, przez który ona leżała nieużywana, to może dlatego, więc no już po prostu nie wytrzymałam, musiałam zmienić maskarę. Więc to jest takie pierwsze denko. Kolejną rzeczą, którą postanowiłam się pozbyć, i to postanowiłam się pozbyć 2-3 dni temu, to jest korektor Coverage and Smoothing Concealer z Ireny Ellis. Strasznie mega mocno się rozwarstwił. Nie wiem, czy tutaj będzie widać, ale rozwarstwił mi się potwornie, wyglądał dosłownie obrzydliwie. Tutaj się wszystko przelewa. On miał taką tendencję wcześniej też do rozwarstwiania, ale no nie aż takiego mocnego, nie? Że tak delikatnie gdzieś tam ten płyn było widać, ale wystarczyło minimalnie tam wstrząsnąć czy pomieszać kopytkiem i było ok. A teraz, no powiem Wam, że to wygląda trochę obrzydliwie i jak go otwieram, to źle pachnie. Tak mocno, tak nie wiem, alkoholowo, brzydko pachnie, więc ja wolę nie ryzykować, szczególnie, że już mi się tak od jakiegoś czasu tak nie do końca sprawdzał ten korektor, jakoś tak brzydko wyglądał pod okiem, więc to też nie będę ryzykowała, widocznie już się zepsuł, przeterminował, więc też będę musiała sobie wymienić, więc no to widzicie, to nie jest do końca denko, nie zużyłam do końca tego kosmetyku, ale no używałam jakiś czas i ile mogłam, tyle zużyłam, ale wydaje mi się, że jest po prostu już zepsuty. I powiem Wam, że ten eksperyment z podkładem chyba też się nie udał. Z jednej strony, jak tak nakładam, tak bardzo minimalnie, cieniutko, to on wygląda całkiem ok, ale jak próbuję gdzieś tam rozprowadzić sobie w okolicy porów, to on czasami mi w te pory wchodzi, jakoś tak nie za ładnie to wygląda. Nie wiem, czy to jest kwestia właśnie dołożenia do podkładu tego produktu, żeby zmienić jego kolor, czy po prostu już się zestarzał ten podkład. Ja Wam jeszcze pokażę, co to jest za podkład. Jak nie oglądaliście wcześniejszych odcinków, to jest ten MAC Studio Fix. No i nie wiem właśnie, nie wygląda za ładnie na skórze. Starałam się tam go mieszać z czymś, jakimiś innymi podkładami, ale to za każdym razem się bawić, żeby go zużyć. Nie wiem, czy mi się chce. Nie wiem, czy o to chodzi w tym projekcie, żeby się po prostu tak męczyć, bo on po prostu przestał już na buzi wyglądać ładnie. I dzisiaj użyłam go jeszcze tam troszeczkę i zmieniłam podkład na inny, bo stwierdziłam, no, że nie wygląda za ładnie. No nie wygląda za ładnie i
to wciąż nie jest taki odcień, jaki bym chciała. Bo właśnie przerabiałam go sobie specjalnie tym żółtym cieniem w kremie, ale to wciąż nie jest ten odcień, który ja bym chciała. Więc chyba też się go pozbywam po prostu, wiecie? Chyba się go po prostu pozbywam. Tym smutnym akcentem kończymy denka i przechodzimy do aktualizacji pozostałych produktów. Więc zacznijmy sobie od mgiełki z Glam Shopu. Tutaj możecie sobie zobaczyć, jak prezentuje się aktualnie, czyli tutaj jest ta kreseczka i jestem na tej wysokości. Zostało mi tyle mgiełki i zobaczcie, wydawało mi się, że prawie się w ogóle nie malowałam i prawie nic nie zużyję na pewno, a jednak okazuje się, że się zużyło. To tak czasami jest wrażenie, że w tym miesiącu mało się malowałam i jakieś zużycie będzie kiepskie, ale prawda jest taka, że nawet jak się malujemy mało, to zazwyczaj chociaż tak kilkanaście razy się pomalujemy, więc to zużycie będzie. Więc warto jest sobie zaznaczać takie aktualizacje albo robić zdjęcia, bo wtedy okazuje się, że faktycznie to zużycie jest, mimo iż wydawało się, że nie. Więc cóż, mgiełka idzie całkiem dobrze. Tutaj może jest mniejsza trochę ta tutaj przerwa, ale jak na tą częstotliwość malowania się uważam, że jest ok. Idzie. W każdym razie idzie do przodu, więc to jest najważniejsze. Przechodzimy do pudru i może pamiętacie, że w ubiegłym odcinku miałam taką małą wpadkę, bo robiłam to aktualizację, jak robiłam, to zaznaczyłam kreskę ze złej strony. Wydawało mi się, że ta pierwsza kreska była pod środkiem, a była nad. Więc jak na zdjęciach jakoś to dziwnie wygląda, to musicie mi wybaczyć. Już się poprawiłam, zaznaczyłam tam, gdzie powinnam. No i teraz macie tutaj kolejną aktualizację i tak się prezentuje puder, więc też no coś tam zeszło, no nie jakoś bardzo dużo, ale coś tam zeszło, więc też jest moim zdaniem okejka. Przechodzimy dalej. O, może pokażę Wam mój bronzer, bo tu jestem całkiem dumna. Zobaczcie, jak to się aktualnie prezentuje. Widzicie, że do tej kreski, do mojego celu zostało już naprawdę niedużo. I tutaj mnie śmieszy to, że tutaj taka buźka się pokazała, widzicie? Tutaj jest mordka, a tutaj są oczka. I tak śmiesznie na zdjęciach to wyglądało, jak robiłam. No i więc tak, więc nasz ludzik zaczął widzieć. To jest już dobry progres, to już jest dobry znak, a poprzednie zdjęcie było takie, że jeszcze ta buźka była zasłonięta, więc wydaje mi się, że to jest kwestia tak 2 miesięcy może, żeby zużyć, w sensie, żeby dojść do tego celu. Nie wiem, dajcie znać, ile obstawiacie. No, mi się wydaje, że tak może z 2 miesiące i powinno się udać. Zależy, ile będę się malowała, no nie? Jakbym się malowała więcej, to kto wie, nie no, w miesiąc to nie, ale no myślę, że jestem na dobrej drodze. Bardzo się bałam zużywania tego bronzera, że nie dam rady, że się zrezygnuję za szybko, że za długo mi to będzie szło, ale powiem Wam, że idzie. Jak jeszcze mam świadomość, że to jest do jakiegoś tam konkretnego miejsca, do konkretnego celu, a nie do końca opakowania, no to jest motywujące, bo jakbym sobie myślała, że jestem tutaj dopiero, a jeszcze tyle mi tego opakowania zostało, depresja. To jak bronzer omówiliśmy, to przejdźmy do różu i mam tutaj sztyft z Barry M i tutaj mogę się pochwalić, że jest na płasko i co więcej, zaczęłam już wydłubywać go ze środka. Tutaj mam nadzieję, że da się zobaczyć, może się troszkę prześwietliło, ale jest tutaj już wygrzebywany ten produkt szpatułką jakąś, czymś takim, po prostu sobie wydłubuję ze środka. Jestem ciekawa, jak głęboko będzie ten produkt, jak on tutaj jest. Okej. Wydaje mi się, że on może być na całej wysokości tego wiecie, tutaj, nie wiem jak to się nazywa, no tego fragmentu, że to jest na całej wysokości tego tutaj fragmenciku, ale nie wiem, zobaczymy. Powiem Wam, że wydawało mi się, że szybciej będą mi szły te róże, bo one są takie teoretycznie nieduże, ale to się będzie zużywało tak samo jak każdy inny róż, czyli wieki. A to dopiero pierwszy stopień może sobie zrobię, wiecie, jakiś cel, że zużyję 2 albo coś, no nie wiem, zobaczymy jak mi to będzie szło. Lecimy dalej. Rozświetlacz. Tutaj ciężko mi już było narysować kreskę, bo jest troszkę to zużycie, ale na tyle nieduże, że tak, no wiecie, prawie nie ma tutaj miejsca jak zaznaczyć, bo te kreski są grubsze niż ten poziom zużycia, ale
coś tam mi idzie, też używałam na dekolt i oczywiście no, na twarz, standardowo. Kurczę, powiem Wam, że to będzie, wydawało mi się, że to będzie mega wyzwanie, żeby zużyć w ogóle ten rozświetlacz, ale on całkiem dobrze idzie. No tutaj tak nie widać może tak fizycznie jakoś takich dużych różnic, nie? Ale ja go zużyję. Ja go dam radę zużyć, słuchajcie. Nastąpi to nieprędko, ale myślę, że do końca roku, a taki jest cel, powinno pójść. W ogóle moim marzeniem jest zużyć wszystkie produkty, które miałam za cel jako pierwsze, bo wiecie, jak coś się zużyje, to wrzucam następne i tak dalej, ale tych pierwotnych bardzo bym chciała zużyć jak najwięcej. Nawet już nie pamiętam, które jest które, ale to jest jeden właśnie z tych pierwszych, takich pierwotnych moich celów. Lecimy dalej. Laminator z Glam Shopu. Tutaj też mi idzie całkiem dobrze. Ciężko będzie pokazać Wam, no bo to jest przezroczyste, więc tak nie do końca to dobrze widać. Może na zdjęciach będziecie lepiej widzieli, ale z jednej strony już tak praktycznie dosięgnęłam denka, można powiedzieć. No tak już malutko mi zostało, żeby to denko było. O, może tak będzie widać dobrze. Z tej strony jest trochę wyżej tego produktu, a z tej strony widzicie już tak płytko. Więc no, idzie mi całkiem dobrze. No to jest całkiem spoko produkt, nie? Do używania. Też nie jest jakieś wielkie te opakowanie, więc wydaje mi się, że na pewno parę miesięcy jeszcze przede mną zużywania, ale idzie mi dobrze. Następnie, no tutaj całkiem fajny progres mam z tego względu, że właśnie zmarnowałam trochę do zrobienia sobie tego podkładu, a jak widać niepotrzebnie, ale tutaj w środku możecie zobaczyć, że już jest wyjęty stoper, no i tam w środku, no tutaj może ciężko będzie pokazać, ale już nie ma tego zbyt dużo. Jakbym tak miała wszystko do dna tak ściągnąć, to może tyle gdzieś tego widać cokolwiek, o, gdzieś z tyle może zostało, dosłownie na samym dnie. No wiadomo, że to jest bardzo wydajny produkt, dzisiaj też go mam jako bazę pod moje cieniowanie, ale no jest na pewno bliżej niż dalej, jest całkiem spoko progres. Lubię go jako bazę i często go używam, jak miałam w maju w kosmetyczce miesiąca resort, to po prostu pod każdy makijaż, pod każdy cień właśnie ta baza tak idealnie pasowała. To jest po prostu idealne uzupełnienie tamtej paletki. Tak świetnie ze sobą te kolory pasują i właśnie jako baza pod niemalże każdy cień. Fantastycznie mi się wtedy używało razem tych dwóch produktów, więc więc tak. Lecimy dalej. O, baza. No oczywiście wciąż jest, ale jest już taka leciutka. Za każdym razem jak próbuję wycisnąć coś, to mi się wydaje, że chyba już nic nie wycisnę, a potem wychodzi mi ze środka kiełbasa i jest cały czas. Tak jak Wam mówiłam, jeżeli uważacie, już jest bardzo mało, muszę kupić nowy, to powstrzymajcie się jeszcze ze 3 miesiące. Naprawdę. Ostatnio zapomniałam Wam pokazać jeszcze pisaka i dziś mi się jakoś chyba zawiruszył i nie pokazałam go w odcinku, bo zużywam jeszcze pisak z NYX-a do brwi i no tutaj nie pokażę Wam dokładnie progresu, ale cały czas dobrze maluję, więc wydaje mi się, że jeszcze na spokojnie mi tego produktu starczy. Jak on Wam jakoś gorzej pisze, jak Wam się wydaje, że już nic nie leci, to musicie go po prostu postawić tą końcówką tak do dołu, wtedy on ładnie ścieka, namacza się dobrze ta końcówka i ładnie maluje, więc taka polecanka ode mnie, jeżeli macie ten pisak i na przykład Wam nie pisze, to zamiast na płasko lepiej go postawić pionowo. Zostały mi jeszcze 3 produkty, mamy tutaj kredkę i tutaj na porównawczych zdjęciach możecie zobaczyć, że zaczęłam robić też kreski od dołu, bo opowiadałam Wam, że wyciskam sobie, wyciągam sobie tutaj co to jest? Skówka? Tą dupeczkę i wkładam tutaj pędzelek, którym wypycham wkład, ponieważ nie mogę tej kredki włożyć do temperówki. To znaczy ona się wkłada, ale nie chce się ruszyć, ani obrócić, ani wejść, ani wyjść, zatyka się. Wydaje mi się, że może jest jakiś taki krzywy tutaj, czy jakieś jest... To nie chodzi o to, że jest za krótkie to opakowanie, że się nie da go obracać, tylko po prostu on mi się jakby blokuje w kredce, nie w konturówce, w temperówce, o matko, jaka zawiecha. Więc zaczęłam wypychać od dołu i zaczęłam sobie zaznaczać po prostu od dołu, ile mi tego produktu zostało, więc ona się wydaje teraz cały czas takiej samej wielkości, ale wcześniej miałam po prostu zaznaczone tutaj, teraz mam tutaj, więc ten progres jest, nie będzie może zbytnio widoczny, ale będzie, chociaż tak zaznaczony. Także mam kredkę, już tak powiem Wam, że tak patrzę, mówię, po co ja brałam tą kredkę do tego wyzwania i teraz się muszę męczyć z takim kolorem przez cały czas. A z drugiej strony
No przecież zobaczcie, jakie to jest już małe. To zostało tyle produktu, o tyle, o. O tak o. O tak o. Więc no idzie mi przecież, no. Co ja bym od siebie chciała? Ja bym chciała, wiecie, w miesiąc wszystko zużyć. Kredka do ust. Moja ukochana Hean 515 prezentuje się w ten sposób i uważam, że to jest całkiem dobry progres. Bardzo przyjemnie mi się jej używa, bardzo ją lubię i cieszę się, że jest ze mną w projekcie. Powiem Wam, że konturówki idą mi dobrze, jeżeli są to fajne kolory i fajne formuły. Bo pamiętam, że w ubiegłym roku, jak zużywałam sobie, to były te z Eveline, Make a Shape. To tamte kolory mi jakoś tak nie leżały za bardzo i ta formuła taka zastygająca, wiecie, ona jest fajna, bo jest trwała, ale też potrafi robić taką, wiecie, suchą skorupkę. I tak mi te kolory w ogóle tam nie leżały, jakoś nie pasowały mi do makijaży, jakoś tak się wymęczyłam z nimi. A w tym roku, zresztą w połowie ubiegłego roku też później, jak tam zaczęły wchodzić właśnie jakieś tam, nie pamiętam już co, mleczna czekolada, tam Diana czy coś tam, to tak mi się przyjemnie zużywa i jak sobie tak dobiorę dobrze tą konturówkę, to zużywa mi się fenomenalnie i myślę, że dobra jestem w konturówki. Tylko no właśnie, trzeba po prostu mieć taką, która nam pasuje. No i na koniec cienie. I został mi tutaj do pokazania Wam ten cień. I tutaj to zużycie też nie jest jakieś tam duże, jakby nie ma takiego dużego progresu, ale wydaje mi się, że na zdjęciach jest widoczne, że jednak tutaj ten pępek, jak to już u nas się przyjęło, więc ten pępek jest troszkę większy. Możecie sobie zobaczyć tutaj z bliska. Staram się, jak używam tego cienia, to staram się go tak po całości też dotykać, nie tylko w tym pępku, tylko tak po całości, żeby też wypłaszczać te boczki, żeby nie było, że zrobię dziursko w środku, a po bokach będą takie duże brzegi i też będzie się to długo zużywało. Jakoś tak wydaje mi się, że jak wiecie, trochę w środku, trochę po boczkach, to tak będzie równowaga. Także moi drodzy, tyle z podsumowania i aktualizacji. No i zostało nam jeszcze dorzucenie do projektu kilku nowych produktów. Za maskarę ze Stars from the Stars wlatuje moja ukochana Dr. Irena Ellis Extreme Volume Mascara. Dawno jej nie używałam, całkiem niedawno otworzyłam i wróciłam sobie, bo to jest moja ukochana maskara. W ogóle ona jest taka przyjemna, tak się ją tak luksusowo trzyma, ale to jest taka mega pogrubiająca maskara, dodająca objętości, robiąca takie fajne, puszyste rzęsy, więc cieszę się na jej używanie, ale mam też otwarte dwie kolorowe. Mam otwartą burgundową z Maybelline, o matko, i niedawno otwarta Lancome Hypnose w takim odcieniu oberżynowym, więc w zasadzie mam 3 maskary, a chciałabym jeszcze sobie tak naprawdę kilka potestować, bo mam kilka takich ciekawych, które chciałabym sprawdzić, ale to będzie taka moja maskara go to, na co dzień niezastąpiona, a co se potestuję, wiadomo. Co dalej? Może podkład, więc w zamian za ten nieudany eksperyment z podkładem MAC wlatuje podkład, który wiem, że wiele również z Was używa i zużywa i ma w projekcie, czyli Better Than Perfect z Eveline. Ja mam w odcieniu 02 Light Vanilla. Wydaje mi się, że to jest taki akuratny podkład do zużywania tak na co dzień, właśnie w takie ciepłe dni. Wydaje mi się, że powinien być ok, bo też już mam go trochę zużytego. Będę musiała sobie zaznaczyć, ale wydaje mi się, że dzisiaj go jest tak style. Aczkolwiek i tak będę chciała go sobie kupić do tutaj moich zapasów, bo czasami się przydaje na kursach, ale no, żeby się po prostu nie zmarnował, bo jest otwarty, więc teraz będę zużywała sobie Eveline i korektor na pewno za ten niestety jakiś zepsuty Dr. Irenę Ellis. Wezmę sobie Hean Camouflage. Nie jestem jakąś wielką fanką tego korektora, ale powiem Wam, że to jest jedyny korektor, który tak nie do końca lubię w moich zbiorach, w mojej kolekcji, a jakbym już go nie miała, to już bym miała wszystkie takie same ukochane. Więc myślałam, że to jest dobry pomysł, żeby pozużywać go sobie tak na co dzień, bo no, też nie jest jakiś tam tragiczny, ale aczkolwiek też nie jest jakiś ulubiony. Więc myślę, że poradzimy sobie z nim. Więc mam w sumie 15 produktów, nad którymi będę pracowała w najbliższym miesiącu i jeszcze następnym miesiącu, i jeszcze następnym miesiącu. Także tak długo, jak będzie trzeba. Dajcie znać, jak Wam idzie zużywanie kosmetyków do makijażu. Jeżeli potrzebujecie takiej dodatkowej motywacji, to zapraszam Was na grupę Project PM Polska, bo ta grupa odmienia życie. Niektórzy przyłączają się, żeby po prostu poprzeglądać się, pokibicować, pokomentować, ale wiele osób też aktywnie bierze udział, więc może Was zmotywować
zmotywuje do działania. Jeżeli macie taką potrzebę, zapraszam Was serdecznie. Zostawcie mi kciuka do góry i dajcie znać, jak podobał się Wam dzisiejszy odcinek, czy takie może mniejsze progresy również są dla Was motywujące, czy uświadamiają, że po prostu wszyscy jesteśmy tylko ludźmi i jest to zupełnie normalne. Dajcie mi koniecznie znać i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, pa pa!